Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Agile po przejściach. Cześć. Hej, Dzisiaj porozmawiamy, mam nadzieję, w taki otwarty sposób o przyszłości naszych ról, Scrum Masterów i Agile Coachów i ogólnie takich supportowych ról, bo ja mam przynajmniej takie wrażenie po moich doświadczeniach, ale też jak patrzę na różne rodzaje zwolnienia ostatnio i że te nasze role albo ewoluują, albo wręcz stają się być może niepotrzebne w organizacjach. I o tym chciałem dzisiaj pogadać. O przyszłości ról supportowych i czy to idzie w stronę takiego delivery typowego, czy musimy się przekształcić wszyscy w to, żeby coś wnosić i być cały czas na bieżąco zaangażowanym w wożenie tych taczek, czy jednak nadal jest miejsce na takie role supportowe, spojrzenie z góry na procesy. ja Tomek, się co w o tym ogóle, sądzisz? ja się zastanawiam, czy to teraz trochę hipotetyzuję na ten temat, ale wydaje mi się, że może to nie jest kwestia tego, że te same role ewoluują, ale środowisko ewoluuje. Wyobrażam sobie coś takiego, że no nie wiem, zobacz, te 20 parę lat temu, jak tam ktoś przyszedł i powiedział, dobra, weźmy ten 3-letni projekt, podzielmy na mniejsze części i spróbujmy w ogóle dostarczyć coś w jakimś mniejszym kawałku, zobaczyć, czy to jest to, co było potrzebne i na tej podstawie weryfikujmy po prostu w praktyce to, co robimy, to był w ogóle wow, nie? W sensie świat się zmienił, jesteśmy w ogóle w całkiem innym miejscu i na tamte czasy to w ogóle no było naprawdę cudowne rozwiązanie, nie? Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że to się stało trochę już standardem. W sensie dzisiaj naprawdę już mało kto w ogóle planuje projekt na 3 lata albo coś w tym stylu, tak? Czy nawet, no dobra, są organizacje, które tam kwartalnie planują jakieś rzeczy, tak? I to jest jeszcze dosyć powszechne. Są. No, jakby już pomijając teraz to, czy to jest użyteczne, czy nie, i czy w ogóle planowanie, priorytetyzacja just in time, czy planowanie jakieś w postaci większych kawałków czasu, ale może to jest tak, że po prostu firmy już dorosły do tego, że już nie trzeba kogoś, kto tam będzie im ciągle przypominał, że trzeba podzielić zadanie na mniejsze kawałki i, no i zacząć robić, dostarczać coś, zbierać informację zwrotną i tak dalej, nie? Może jakby przez ileś lat było to potrzebne, a teraz już bardziej przeszkadza niż pomaga, nie? To teraz oczywiście odważna hipoteza stawiam, ale może to jest właśnie, może tam już jesteśmy, nie? To może ja dam taki przykład. Scrum Master. Ja teraz pełnię rolę Scrum Mastera w takiej międzynarodowej korporacji i jakby wchodząc tam miałem taki cel, żeby z zespołem czy z zespołami, z którymi pracuję, dojść do takiego momentu, w którym oni są uniezależnieni ode mnie, mają wszystkie informacje i umiejętności do tego, żeby sobie sami radzić z problemami, żeby samemu wychodzić i rozwiązywać swoje impedimenty, jak to mówimy ładnie, do tego, żeby wiedzieli, po co to robimy, dlaczego warto właśnie robić, dzielić na mniejsze części, tak jak mówisz, i wszystkie takie wartości zwinnego wytwarzania produktu, bo wiedziałem, że moim celem jakby takim ostatecznym jest praca szerzej z organizacją, bo za chwilę się pojawią problemy systemowe, które faktycznie się pojawiły, które trzeba będzie rozwiązywać po kolei, wtedy będzie to zajmowało więcej czasu niż praca z tym zespołem. A z kolei jakiś czas temu, jak rozmawiałem z menadżerami, z liderami tego, powiedzmy, działu, w którym pracuję, to oni okazało się, że oczekują czegoś innego od Scrum Mastera, że oczekują kogoś, kto będzie cały czas przy zespole, cały czas będzie doglądał, pilnował, update'ował Jirę, przesyłał statusy, raporty, pingował, był takim punktem kontaktowym, czyli jakby, że cały czas będzie jakaś porcja obowiązków, które ściągniemy z zespołu na Scrum Mastera i on będzie po prostu to robił. Mimo że na przykład, nie wiem, każdy w zespole może
zupdate'ować jakieś zadania w Jirze, to ten Scrum Master będzie pilnował, jeśli trzeba, to będzie sam to aktualizował i tak dalej, nie? Więc jakby różne oczekiwania nagle. Też miałeś takie No. coś z czymś takim do czynienia? No ja myślę, że zwłaszcza teraz, gdzie firmy zaczynają myśleć o tym, ok, jak tutaj oszczędzić pieniądze i tak dalej, to takie pytanie pod tytułem, co dana yy, no, rola wnosi do organizacji, będzie się pojawiało. Tak? No i teraz do czego zmierzam? Do tego, że takie role supportowe trochę trudniej jest udowodnić, tak? W sensie trochę trudniej jest tak rzetelnie powiedzieć, co robimy w organizacji. Nie? No i znaczy ja już ostatnio zaczynam też tak coraz bardziej oddalać się od tego, żeby tak łatwo odpowiadać na pytanie, co robisz, poprzez, nie wiem, jakieś takie, że wspieram, albo że pomagam, że tam dbam o to, że nie, w sensie staram się unikać w ogóle takich wypowiedzi, bo one de facto jakby po drugiej stronie ludziom niewiele mówią. Nie? W sensie, że jak porozmawiasz z takim właśnie menadżerem na przykład jakiegoś działu, który ma teraz problem pod tytułem trzeba oszczędności jakieś zrobić i ktoś tam z góry mówi, że budżet był taki, a teraz będzie mniejszy i w związku z tym trzeba gdzieś uciąć, tak? I ma do wyboru, nie wiem, uciąć na technologii, uciąć na jakichś nie wiem, subskrypcjach w jakichś narzędziach, uciąć na ludziach, tak? W sensie poprzez zwolnienie jakieś i tak dalej, no to po prostu no takie, no, że co robisz, wspieram, to jest niewiele mówiące. Nie? Jemu to nie pomaga podjąć decyzji, czy co będzie, jak ciebie nie będzie. Nie? Coś w tym stylu. I no i trochę to rozumiem, bo te role supportowe, one takie są, no, że jak dzisiaj zwolnisz Scrum Masterów, to spoko. Jakby jutro się świat nie zawali. Nie? Jak zwolnisz wszystkich deweloperów, to jutro nie będzie komu poprawić błędów. Nie? Ale jak zwolnisz wszystkich Scrum Dokładnie. Masterów, Agile Coachów i tam tego typu role, to świat się nie zawali. To po prostu to zespoły będą się musiały jakoś zorganizować i uwaga, teraz jeśli zrobiliśmy dobrą robotę, bo to zobacz, to nie jest paradoks, nie? Jeśli zrobiliśmy dobrą robotę, to prawdopodobnie będą w stanie się przeorganizować bez nas. To jest ten paradoks tej roli, nie? Że Tak, jeśli tak. robimy dobrą Dokładnie. robotę, to jakby to można nas zwolnić i po prostu zespoły powinny być przygotowane do tego, że no dobra, no może kiedyś był ktoś, kto nam przypomniał, jak zapomnieliśmy, może kiedyś coś tam, może tutaj trudniej się czasami domyślić, trudniej zauważyć jakiś związek przyczynowo-skutkowy, bo jesteśmy zaangażowani w pracę, ale jakby prędzej czy później to zrobimy, bo nasz Scrum Master nas do tego przygotował, pomógł nam zrozumieć jakieś tam zależności systemowe i tak dalej, nie? No i nie wiem. To ja to tak No, rozumiem, ten paradoks, bo ja to też mówiłem pozostałym jakby, nie wiem, innym Scrum Masterom początkującym i tak dalej, że to jest taki paradoks, no bo pracujemy na to, przynajmniej ja tak rozumiałem, że pracujemy na to, żeby stać się niepotrzebni. Niepotrzebni w danym jakimś kawałku, systemie, może całej organizacji. Super, ja bym chciał kiedyś pracować w takiej organizacji, w której mogę powiedzieć po jakimś czasie, ok, jest już wszystko poprawione, nie mam już co robić. Jeszcze mi się nie zdarzyło pracować w takiej tak. organizacji, ale rozumiem ten paradoks i ja bym chciał tak nadbudować na tym, nie? Że jakby patrząc przez pryzmat jakby też stabilności zatrudnienia, nie? No bo ludzie tacy jak my też chcą pracować i dawać coś od siebie, nie? No to mamy z jednej Też strony tak, że potrzebujemy jeść. chcemy jeść, więc z jednej strony mamy te role, tą rolę supportową i jakby sami stajemy się coraz bardziej niepotrzebni, bo delegujemy coraz więcej rzeczy na zespół, na menadżerów, na liderów i tak dalej. No ale z drugiej strony, jak tak patrzeć przez pryzmat stałości zatrudnienia, to może bardziej by się opłacało po prostu być jednak niezbędnym, czyli po prostu zbudować sobie takie, nie wiem, jakieś pole takie, w którym się poruszamy i taki zestaw działań, że no oczekuje się wręcz, że my będziemy to robić w sposób ciągły i wtedy stać się
niezbędni do tego, żeby ta maszyna się kręciła i mimo, że moglibyśmy może to oddawać. Co o tym sądzisz? Jakby taki, Wiesz co, wiesz, no pewnie strategia na niezbędność to jest taka strategia, że tak powiem, znaczy rozumiem co mówisz, natomiast wydaje mi się, że istnieje prostsza strategia też, nie? dawaj. Że zobacz, jakby taka strategia na spaghetti code w kodowaniu jest taka, że po prostu robisz taki spaghetti code, że nikt go nie rozumie, no i wtedy już jakby firma jest uzależniona od tego, no bo tylko ty jesteś jedyną osobą, która kuma, co w tym kodzie się dzieje. Jak kod jest ważny i nie wiem, biznes na nim stoi, tak, to jakby tam jest takie założenie, że programista jak po prostu bardzo skomplikuje tą swoją robotę do tego stopnia, że tylko on będzie to rozumiał, to firma jakby będzie musiała mu zapewniać zatrudnienie, no bo tak, nie? No i pewnie, nie wiem, może jacyś programiści Cobola gdzieś tam w jakichś bankach jakby, znaczy dla jasności, nie wiem czy tak jest, nie? Ale wyobrażam sobie, że jakieś bardzo niszowe technologie, gdzie tam nikt się tego nie chce uczyć, to tam można na takim czymś jechać, to w dzisiejszym świecie jakby nie, po prostu większość firm w takiej sytuacji wybierze, dobra, to może przepiszmy ten kod, ale nie bądźmy uzależnieni od jednego dewelopera, nie? Natomiast wydaje mi się, że tą prostszą strategią i taką też łagodniejszą byłoby po prostu znalezienie takiego czegoś, żeby mieć dobrą odpowiedź na pytanie, co ja robię. Mhm. Moim zdaniem Agile Coache i Scrum Masterzy zrobili w ogóle super robotę na poziomie zespołów i jakby niekoniecznie na poziomie organizacji. W sensie my jako w ogóle nurt taki zmieniania rzeczywistości organizacyjnej zrobiliśmy świetną robotę na poziomie zespołów i beznadziejną robotę na poziomie organizacji. Tak? Nie mamy dobrych jakby metod, takich upowszechnionych metod, tak? W których możemy skutecznie działać. No, jakby safe próbuje być, jest tak preskryptywny, że weź to spróbuj zaimplementować, tak? Jakby są narzędzia oczywiście dla jasności, tam nie wiem, Steve Tendon i TimeFlow, czy no jakby są ludzie, którzy to rozwijają, ale jakby nie upowszechniło się żadne z takich, które ja bym postrzegał jako skuteczne, nie? Upowszechniły się takie, które się łatwo implementuje i łatwo status sprawdza, czy ile tam Mhm, procent już mhm. agile'owo jesteśmy. Więc nie zrobiliśmy tam dobrej roboty jako nurt. No i w związku z tym jakby nie dziwię się, że jak skończymy pracę z zespołami, która no już kiedyś chyba rozmawialiśmy na ten temat, że zwykle kończy się dosyć szybko, nie? Bo jakby szybko się zaczynają te systemowe aspekty, to jakby no Nie nie ma. bardzo mamy, jakby tam w organizacji nas nie widzą, tak? Jakby tam jest menadżer, tam menadżerowie chodzą, robią jakieś spotkania, dyskutują, coś tam i tak dalej, tam się odbywa prawdziwe zarządzanie, tak? A gdzieś tam agile jest w zespołach i tam w tym w IT, nie? To jest takie, w sensie takie postrzeganie się spodziewam. No i w związku z tym jakby nie mamy odpowiedzi na to, co się stanie złego, jak cię zwolnimy, albo jak odliczać się nie będzie. No nic się nie stanie. Zespół będzie musiał sam planowanie zrobić. I tutaj chciałbym No też potem. do tego nawiązać, bo znowu delivery i support, nie? W sensie może jakby to też jest taki aspekt tego, co jest łatwo pokazać, że robimy, versus to, co jest trudne do pokazania, bo to zajmuje czas i zarządzanie strategiczne i usuwanie strategicznych, systemowych problemów wymaga czasu i dużego nakładu energii, takiej persystencji w działaniu i tak dalej, nie? Komuś można pokazać wartość ze swojej roli, to dużo łatwiej jest zrobić to po prostu pokazując, że codziennie się działa, tak? Popatrzcie, ile mam spotkań Mhm. tutaj, ile z zespołem, ile na czacie pinguję, jak ktoś do mnie napisze, to ja od razu wiem, o co chodzi, od razu wyślę status jakiegoś itema w Jirze i zupdate'uję, co trzeba, jeśli ktoś do mnie wyśle jakąś prośbę, to ja od razu to z zespołem zrobię i tak dalej, nie? Więc jakby cały czas jest jestem częścią tego delivery, tego takiego pośpiechu codziennego, takiego business as usual versus Okej. pójście tam i sprawdzanie, co jest z organizacją, i tam jest to dużo trudniej, nie? I czasami trzeba trochę się oddzielić od tego pośpiechu delivery, takiego na co dzień, żeby na spokojnie popatrzeć, gdzie są te problemy. Nie zdać się tak jakby wkręcić w tą machinę, tylko zatrzymać, popatrzeć, pomierzyć i nagle wtedy jest
taki rozdźwięk. Hej, myśmy cię tu zatrudnili, żebyś tam z zespołem cisnął, a ty tutaj coś nie robisz. Zostawiłeś im te rzeczy i a my tu mamy termin do osiągnięcia i nagle zacząłeś coś tam mierzyć. Co się dzieje? No, widzisz, bo tu dotykasz jeszcze takiego troszkę subtelniejszego w ogóle wymiaru w tym wszystkim, że to delivery, w sensie, czy definicja delivery jako taki zaangażowanie w takie codzienne rzeczy, nie? Czyli jakby wcześniej rozmawialiśmy trochę o perspektywie tego, co będzie, jak mnie nie będzie, nie? A, a to jest taki wymiar jeszcze i w sumie też równie ważny, tego w jaki sposób po codziennych działaniach widać, że ja coś robię, nie? Czy że wnoszę wartość. No i faktycznie jakby łatwiej się udowadnia swoją tam potrzebność, czy taką operacyjne działania za pomocą, nie wiem, wiecznie zapakowanego kalendarza, wiecznie zajętych, no, biegania ze spotkania na spotkanie, w ogóle wrzucanie miliona spotkań, które może wcale nikt nie musi robić, nie? Ale w sumie lepiej się spotkać niż się nie spotkać, nie? To spoko, w sensie, że to jest łatwiej tak udowodnić niż na przykład tym, że poszedłem, poobserwowałem w organizacji, zrozumiałem 3 różne perspektywy ludzi i doszedłem do takiego wniosku, że w sumie jak przeniesiemy uprawnienia do tam jakiegoś systemu z tamtych adminów tutaj do tego zespołu, tak? Co się robi 2 kliknięciami gdzieś tam w ustawieniach w jakimś tam systemie i po prostu trzeba się tylko umówić na to, że teraz kto inny to będzie robił, to praca będzie szła szybciej i nie wiem, nie będziemy generowali tyle pracy w toku i coś tam, nie? No i to jest takie no banalne, nie? W sensie, żeśmy tam ustawili 2 rzeczy w jakiejś konfiguracji, w jakimś tam systemie, co to była za robota, nie? A fakt jest taki, że tej roboty, tam było bardzo dużo roboty, nie? Bo to jakby jest cała filozofia taka zdrowej pracy jako agile coach czy Scrum Master. To jest nie tak, jak nas zmieniać w tym systemie, żeby było widać, tak? Tylko żeby jak znaleźć w tym systemie taki fragment, którego niewielkim kosztem możemy zmienić i w efekcie osiągnąć bardzo, bardzo sensowną, wartościową zmianę. No i tu dochodzimy do kolejnego paradoksu, że przy takiej pracy się trzeba bardzo narobić, a jej efektów de facto nie widać, nie? No bo jak ktoś tak popatrzy i mówi, no co tam zrobiłeś przez tam tydzień czasu kombinowania i w efekcie żeście tam ustawili, jakby nadali uprawnienia komuś, kto ich nie miał, nie? Mhm. Ha, ha, ha. Ale no jakby Okej. cała filozofia była o tym, żeby to znaleźć, nie? Mhm. I no i tu dochodzimy do tej metafory ze statkiem i młoteczkiem, nie? To już chyba też kiedyś rozmawialiśmy, nie wiem, czy Tak, to tak. jest... No, że trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć i za to się jakby komuś płaci, nie? E, To tak, to znowu wracamy do tego, że no właśnie, trudniej jest pokazać ten efekt tej pracy, wyszukania tego, bo efekt może jest mało spektakularny, ale samo wyszukanie tego problemu, zdiagnozowanie, zmierzenie później i tak dalej zajmuje czas. Trudniej jest to pokazać, bo nie jest się tak jakby widocznym, że ciągle coś się wysyła, coś się odbiera, jakieś maile, jakieś spotkania, jest się widocznym i tak dalej. Też myślę, że jakby zwalniania tych ról supportowych może być też spowodowane tym, że tak jak mówiłeś, świat się nie zawali, jeśli nie będzie tak naprawdę możliwości w firmach, żeby zobaczyć, że mogłoby być lepiej. Nie? Może część tam osób, które zostanie w tych firmach, będzie próbowała jakieś procesy tam usprawniać i tak dalej, ale tak naprawdę delivery będzie się dalej toczyło, nie? Czyli będziemy cały czas coś dostarczać. Nie będzie takiej jakby, firma nie będzie miała jakby takiej wiedzy być może, że coś traci, że mogłoby być lepiej. Nie będą może się nad tym zastanawiać, może po prostu będą się skupiać na tym, żeby w ogóle było coś, nie? I dzięki temu, że nie mamy dodatkowych osób, to dzięki temu te koszty są mniejsze, nie? Nie ma takiego jasnego sposobu, ja nie znam, żeby powiedzieć, słuchaj, ja przyjdę do twojej firmy i dzięki mojej pracy
w 3 miesiące zaoszczędzisz 100 000 złotych. No bo I jest to trudne, ale na przykład jeśli ktoś przyjdzie i mówi, słuchaj, jak zwolnimy tych 10, to zaoszczędzimy 500 000 przez rok, to od razu jest, nie? W sensie wynik jest od razu. no, to jest w ogóle ciekawy punkt, który teraz poruszyłeś, bo jakoś nie. No, odnosząc się do tego takich, no naturalne dla naszej roli, o może od tej strony, że naturalne dla naszej roli jest to, że my w pewien sposób jakby widzimy, co jest możliwe. To moglibyśmy dostarczać dużo szybciej, albo w krótszych jakichś iteracjach, albo jakkolwiek, nie? I żeby ten przepływ wartości się poprawił, ale chodzi o to, że często w firmach, i to jest coś, co ja często spotykam w pracy, że ludzie jakby tak przywykli do tego, że jest po prostu beznadziejnie powoli, że już nikt nawet nie próbuje, nie? Tak jak ten słonik na łańcuszku, którego tam przez lata po prostu na malutkim łańcuszku, póki był mały, trzymali, nie? I on jakby już jest duży, może w ogóle zmienić, może zerwać ten łańcuszek, ale już nawet nie próbuje, nie? I to jest ten schemat takiej habituacji, nie? O którym mówię. No i teraz jakby ten schemat też dotyczy nas, ludzi. Nie? Tak się przyzwyczajamy do tego, że system tak działa, że no jakby krócej niż pół roku się nie da i tak dalej, że w pewnym momencie nawet nie mamy takich oczekiwań, nie? W sensie, że jakby nie stawiamy takich oczekiwań jak, no ja sobie stawiam w roli Agile Coacha czy Scrum Mastera, tak, że chciałbym, żeby było lepiej, że jeśli, nie wiem, dostarczamy co 2 tygodnie tam działające oprogramowanie, to ja się zastanawiam, czy moglibyśmy co tydzień i czy to ma sens, nie? No bo może nie zawsze ma sens jakby skracać te iteracje, ale zwykle warto to rozważyć i warto poszukać, bo często ma, nie? Ja mam naturalny taki, znaczy ja mówiąc z roli Agile Coacha czy Scrum Mastera, podejrzewam, że wielu Scrum Masterów i Agile Coachów też, nie? Że jakby troszkę widzimy te możliwości. A z drugiej strony, no, jakby wyobrażam sobie, że ktoś, kto tam już ileś lat działa w takim systemie, mówi, no spoko, w sumie jakby działało dalej tak jak działa. Nie wiem, klienci nie narzekają, płacą, pracownicy w sumie też spoko, za dużej rotacji nie ma. No jakby to co z tym złego, że dostarczamy raz na 2 miesiące? Nie? Dobre jest wrogiem lepszego, no. No No i tak. teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle, nie? No bo jakby nie widząc potencjału we własnej firmie, możemy tracić jakby okazję do poprawienia czegoś, nie? Co jakby zwykle prowadzi do tego, że stajemy się mniej konkurencyjni na rynku i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony, no może nie jest potrzebne. Ja myślę, że to zależy od sytuacji i no, wielu czynników, nie? W sensie jak mówimy o dużych firmach, korporacjach, to tam jakby to z mojego doświadczenia to nie jest aż tak istotne, że nawet jakby takie usprawnienia te systemowe, no jakby często te firmy są tak duże, że nie da się wyjść aż tak daleko i wysoko, żeby te systemowe, naprawdę systemowe poruszyć, tylko to No, mówimy o takich, wyszedłem z zespołu, jestem level wyżej, nie? I to już jest super, nie? Ale najczęściej tam jest jakby ta bezwładność jest tak duża i też ten nie wiem, zapas gotówki i to wszystko się tak toczy, że no tam nie ma takiej presji, tam nie ma tego sense of urgency, żeby coś zmieniać. W mniejszych firmach czasem jest więcej, ale też więcej jest ryzyka, nie? Czyli że w sensie jest takie, że hej, chcecie coś zmieniać tutaj w mojej firmie? No dobra, ale to jest ryzykowne, no bo my tak już działamy tak trochę na granicy, więc ja się boję, że jak coś zmienimy, to niekoniecznie będzie z tego dobry wynik. Nie? Więc też jest jakieś wahanie. Nie? Czyli z jednej strony tu bezwładność, z drugiej strony może chęć unikania ryzyka. Więc zresztą chęć unikania ryzyka pewnie występuje w obu tych systemach, tak? Bo wyobrażam sobie menadżera, który nie chce w korporacji, który nie chce podjąć jakiejś decyzji, bo się boi, że nie wyjdzie i, i w związku z tym, nie wiem, popełni błąd i tam szef, nie wiem, źle go oceni na koniec roku, nie? Czy coś w tym stylu, czy jakby w takich większych strukturach ten lęk przed zmianą, tak? Czy jakby obawa przed zmianą też może występować. Natomiast wydaje mi się, że po prostu duże firmy często nie są zmuszone,
a małe firmy są pewnie częściej, w sensie częściej lądują w takiej sytuacji, gdzie są zmuszone po prostu, nie? Że nie wiem, jakby albo coś zmienimy tak faktycznie, że się zmieni, albo będziemy musieli zamknąć interes. No i wtedy ktoś naprawdę mówi, dobra, no próbujmy, no jakby i tak nie mamy lepszego pomysłu, co zrobić, nie? Mhm. Więc pod tym względem tu pewnie ta dynamika zmiany też jest troszkę inna. No i na pewno to, co mówisz, że sense of urgency totalnie, totalnie inny. No, dla mnie to jest w ogóle też ciekawy paradoks, bo zobacz, że mniejsze firmy, które nie mają tyle gotówki, nie mogą sobie pozwolić zwykle nie mogą sobie pozwolić na zbyt dużo takich ról supportowych. No i oni tam też naturalnie chcieliby, nie wiem, może bardziej menadżera, który rozumie zwinność, niż dodatkową rolę w postaci Scrum Mastera czy Agile Coacha, który tak będzie tam chodził i tak pomagał innym zwinnie dojrzeć, nie? Mhm. Czy Mhm. jakby w miejscach, no, które są mniejsze, no to tam będzie naturalne coś takiego, żeby te role łączyć, tak? Czyli ten delivery i support, żeby to może złączyć w jednej osobie, że idealnie Albo byłoby people management i process management, nie? Tak na przykład coś w tym w stylu, no. roli engineering managera. Tylko też rozmawiając z tymi osobami, które pełnią to, ja słyszę od nich, że no to jest trudne do połączenia, nie? Że jakby kiedyś, nie wiem, że były bardziej process management, tak? Jakiś Scrum Master, Agile Coach, a teraz ten engineering manager, no to jest mniej czasu na przykład na te bardziej procesowe rzeczy, a więcej takiej pracy, nie wiem, zarządzania ludźmi, rozwiązania konfliktów, jakby całej tej otoczki takiej HR-owej wokół Mhm. ludzi. Ale to To samo więcej też na wpływu. przykład, poczekaj, jeszcze tylko dokończę, to samo No. też albo podobne rzeczy słyszę wśród osób, które na przykład połączyły rolę Scrum Master, Product Owner, nie? I są takie hybrydy też, jakiś tam team leader, product team coś tam, albo delivery manager, albo coś takiego. I też, że i proces, i produkt. Słyszę raz za razem, że nie starcza czasu na obie te części, czyli tak naprawdę wtedy się skupiamy na tym, co jest najbardziej doceniane przez organizację, a najczęściej będzie to delivery, nie? Czyli jakby ogarnij produkt, zapewnij ludziom pracę, żeby się działo, żeby się mieliło i tak dalej. Nie musisz patrzeć, czy jest super coś do poprawy wokół. No tak, no ale jeśli jakby organizacja nie widzi potencjału w zmianie, to to jakby ogarnij co musisz, a jak przy okazji zrobisz jakiś improvement, czy jakąś taką zmianę, która procesowo nam poprawi, to w ogóle super, nie? To gratis wtedy. Taki I wiesz, bonus, no no. no w ten sposób. Znaczy, ja się zastanawiam, bo ja widzę tutaj dwa kierunki takie, które jakby co do których coraz bardziej się przekonuję w ostatnim czasie. Jeden jest taki, że pracując w takich rolach supportowych, jakby no w różnych sytuacjach zdarzyło mi się realizować jakieś usługi, powiedzmy, i, i coraz bardziej się przekonuję do tego, że w rolach supportowych jednak chciałbym, żeby zanim podejmiemy współpracę, to chciałbym mieć jasno określone, jaki jest problem do rozwiązania, co my tam, jakie mamy jakby oczekiwania, po czym rozpoznamy, że ta rola zrobiła to, co trzeba. No i jakby miałem takie sytuacje, nie? W sensie, już może nie będę mówił teraz produktami, ale no, pracowałem z organizacją, gdzie był problem, bo produkt nie mógł się wydarzyć, w sensie był pomysł na produkt, tylko po prostu pierwszy release się opóźniał przez długi czas i tam po prostu było proste kryterium sukcesu, po prostu przyjdź, zrób to, co trzeba, żeby, żeby to się wydarzyło, żebyśmy w końcu zrealizowali się publicznie, żebyśmy mogli zacząć jakby zamykać pętlę zwrotną bezpośrednio od klientów, zacząć może zarabiać na tym, albo przynajmniej uczyć się o tym, w którą stronę ten produkt rozwijać dalej. Tak? I tam było proste kryterium sukcesu, czyli rola supportowa, ale jasno znany problem i tak dalej. Nie? Albo Mhm. w drugą stronę, może problem nie musi być znany, ale wtedy jakby klarowność tego, co tam jest, jakby jaki jest zakres odpowiedzialności. Nie? Czyli masz jakąś odpowiedzialność liniową
za ludzi, trzeba im podwyżki dać jakieś, trzeba im zapewnić jakieś warunki pracy, trzeba, nie wiem, być może zaopiekować jakieś tam tematy takie bardziej powiedzmy bazowe, typu, że ktoś tam z kimś tam się nie dogaduje i trzeba tam coś jakoś tak sprawić, żeby może zaczęli ze sobą rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby masz tutaj cały zestaw jakichś konkretnych takich wymagań, co się od twojej roli wymaga, co ma być robione, tak? I przy okazji jeszcze, no jak się znasz na procesie i wiesz, jakie decyzje podjąć, żeby, nie wiem, żeby przepływ pracy był skuteczniejszy i tak dalej, no to już jest w ogóle super. Nie? Natomiast takie coś, co jeszcze tam 3 czy może 5 lat temu widziałem jako całkiem spoko, czyli że no zatrudnijmy takiego agile coacha, który będzie, on przyjdzie, on się sam rozejrzy po organizacji, on sam będzie wiedział, co zrobić i jakby sam sobie tam pochodzi, będzie wspierał ludzi, opiekował cokolwiek potrzebne jest do zaopiekowania, nie? Jakby celowo bardzo ogólnikowo to definiuję, żeby to podkreślić. No to jakby coraz mniej sensu w tym widzę. Dlaczego? Bo ci ludzie, którzy kiedyś może, czy te organizacje, które kiedyś może jeszcze faktycznie potrzebowały jakiegoś takiego wsparcia, to dzisiaj już to większość osób rozumie, czym jest zwinność, nie? Tak na takim poziomie, no wręcz, że nauczyliśmy się jak zwinnie pracować, nie? Tak, i jednocześnie są w stanie odróżniać, czy coś jest faktycznie zahacza o zwinność, czy nie. To też. No, Czyli Tomek, czyli takie jakby po pierwsze, ja z tego biorę, już tak podsumowując może tą no, naszą rozmowę, nie? Czyli ja z tego biorę po pierwsze jasne wymagania, jasne cele, co mamy do zrobienia, czyli to jest jeden jakby taki kierunek, czyli taki, że mamy człowieka, który przychodzi w określonym celu, ma jakieś określone wyzwanie do poruszenia, albo role hybrydowe, czyli łączone, tak? People management plus procesy na przykład i wtedy w tą stronę, nie? Że możemy takie jakby hybrydowe. Kończy się czas taki, że przychodzę do firmy i jestem jakby takim wolnym elektronem, nie mam żadnych wymagań, nikt ode mnie nic nie wymaga, tylko mówi, dobra, rozejrzyj się, może coś znajdziesz. Jesteś jakby takim, nie wiem, takim trochę ubezpieczeniem w razie, nie wiem, że jakby coś się działo, czego nie zauważamy, nie? no to jest trochę chyba o tym, nie? Że jakby zwłaszcza w czasach, gdzie jest gorzej, znaczy wiesz, no, jakby wyobraźmy sobie tak metaforyzując może na rodzinę, tak? Czy na jakiś mniejszy kawał, mniejszy system, o to mi chodzi, nie? Jeśli w danym gospodarstwie domowym, powiedzmy, czy takiej małej organizacji, nie? Brakuje, nie wiem, na opłacenia rachunków, tak? To tam nikt naprawdę nie rozważa, żeby, nie wiem, może na coaching pójść, nie? Albo, nie wiem, albo kupić sobie jakieś szkolenie, nie? I się czegoś nauczyć nowego, nie? Bo nie ma na rachunki, nie? Bo nie ma, nie wiem, bo jest jakby ryzyko, nie? I teraz jakby ten sam system jakby spróbować pokazać, no to ten sam mechanizm można pokazać na organizacjach, nie? Że jak jest duża organizacja, ma kupę kasy i pieniądze płyną, no to może tam ich stać na to, żeby zatrudnić sobie takiego agile coacha, co to będzie chodził, no i miejmy nadzieję, że coś sensownego po drodze zrobi. Nawet jeśli robi mega sensowną robotę, nie? Bo jakby tego nie mówię o postrzeganiu organizacji, o postrzeganiu roli przez organizację, a nie o tym, czy coś, jakby co wnosimy jako w tej naszej roli. To no to zwłaszcza w takich okolicznościach, no to jakby coraz mniej będzie okazji do pracy właśnie w taki sposób, typu przyjdź, no Mhm. jakby zrób, pomóż, nie? A coraz więcej będzie się działo takich rzeczy typu mam problem taki, no jak mi go pomożesz rozwiązać, to super, to jakby bierz moje pieniądze, nie? Albo, bo mi się to opłaci, nie? Albo w drugą stronę właśnie no, potrzebuje opiekować jakiś zakres odpowiedzialności, jakiś zakres obowiązków, tak? Trzeba tam znowu podwyżki dać, coś tam zrobić, tu zarządzić, tam podjąć decyzje produktowe i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jakby którykolwiek z tych zakresów wymienionych
w całym tym dzisiejszym spotkaniu, z tego obszaru delivery, no to tam jakby też jest za co płacić. Nie? No i moim zdaniem to w tą stronę zmierza. Nie? W sensie, że jakby coraz mniej sensu widzę w takim typowym tylko supporcie, żeby było. Problem, jaki widzę tutaj, tak już też podsumowując, to jest to, że do takiego dobrego, skutecznego delivery, żeby na przykład łączyć rolę engineering managera z agile coachem, nie? Albo tam product ownera z agile coachem, to trzeba mieć sporo doświadczenia. W sensie trzeba mieć jakby wiedzę taką, że no nie wiem, trzeba może być kiedyś w roli jednej, w drugiej, trochę się nauczyć, nie wiem, doinwestować trochę i to są trudne role. Nie? No i ale pewnie też dlatego będą pożądane w najbliższym czasie. No. Ciekawi mnie, jak to się rozwinie. No i na tym bym skończył dzisiaj. No, jestem bardzo ciekawy, co o tym sądzą nasi słuchacze. Poruszyliśmy taki temat, ja mam wrażenie, dla mnie ważny, bo też związany z tym, co robię na co dzień i jestem ciekawy, jak inni mają. Dowiedzieliście się, jak my mamy, jakie mamy poglądy na to. Zachęcamy do tego, żeby podzielić się waszymi spostrzeżeniami na ten temat, bo im więcej tego wymienimy, im więcej pokażemy, co się dzieje, tym będziemy mieli też większą informację jako całe community. Co tak naprawdę się dzieje, jakie są oczekiwania, jakie widzicie jako, nie wiem, przyszłość w tych rolach, zagrożenia. Także piszcie do nas albo komentujcie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do następnego razu.